kamykiem rura była zastawiona. Nie dłużej, bo to są jakby takie dwie kaskady. Widzę, że tutaj z tej strony jest parę miejsc. Przejechaliśmy przez cały kemping, strasznie dużo ludzi. Pani kazała wjechać po prostu gdziekolwiek. Kampery, namioty, nie wiem czy coś znajdziemy. Ania idzie tu z przodu, ja jadę. No zostajemy tutaj, 115 zł z opłatą klimatyczną. A my jesteśmy tuż przy jakichś starych wozach. Idziemy zobaczyć co tu jest. Właśnie zamówiliśmy kwaśnicę tutaj z tej karczmy obok. Tutaj są wszystkie informacje na temat kempingu. Stąd kajakami płyniecie do Szczawnicy, jest to około 19 km, zabrać rower i później wrócić. No i w tej chwili znajduje się na zaporze Czorsztyn, Miedzica. Tak mniej więcej wyglądają te atrakcje w tym parku miniatur. Słuchajcie, jest 19:36 i zobaczcie ile ludzi się zjeżdża na kemping. Witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. My zaczynamy tego vloga z tego samego miejsca, gdzie skończyliśmy ostatniego. My opuszczamy pole namiotowe Cypel w Krościenku nad Dunajcem. Jadę zaraz zrobić jeszcze serwis w kamperze. Nie wiem gdzie tu się wylewa wodę, ale zaraz zapytam. Także zostańcie z nami, jedziemy w następne fajne miejsce. Toalety na tym kempingu opróżnia się tu. Też jest tylko taka dziura, taka rura, gdzie wylewa się chemiczną toaletę. Ale nie wiem gdzie wylać brudną wodę, szarą wodę z kampera. Będę musiał zaraz zapytać. Widziałem, że tu jest szlauf, także nalejemy czystą. No dobra, stoję z złą stronę, ale damy radę. Opróżniłem toaletę. Ogólnie troszeczkę problematyczne jest to opróżnianie toalety, bo jest po prostu taka duża rura w ścianie. Zatyczka, trzeba tą zatyczkę zdjąć, wtedy tam wylać. Nie ma też oddzielnej jakby tutaj wody, żeby opłukać sobie tą toaletę, no ale jakoś tam sobie poradziłem. Jedziemy do recepcji oddać numerek z kempingu i jeszcze zapytam gdzie możemy zlać szarą wodę, bo tego też tutaj nie da się nigdzie zrobić, przynajmniej nie widziałem. Ale zaraz zapytam. No tak to się wylewa szarą wodę, trzeba podjechać. Kamykiem rura była zastawiona, no, ale jakoś dałem radę, nie ma problemu. Miejsce to do opróżnienia wody w kamperze jest zaraz tutaj przy toaletach. W tym miejscu, gdzie wylewa się szarą wodę z kampera, także można opróżnić toaletę, są dwa punkty. Tutaj jest trochę wygodniej, bo jest ta rura w ziemi. Przy tamtym była po prostu rura w ścianie, było mniej to wygodne. Opuściliśmy Krościenko nad Dunajcem, jeszcze musimy zrobić jakieś zakupy i tak, zaraz za Krościenkiem jakbyście jechali w stronę Nowego Targu jest Lidl, a nad Jezioro Czorsztyńskie z Krościenka nad Dunajcem to jest jakieś 20 minut drogi. No i tam zaraz w miejscowości Maniowy, to jest tuż przy Jeziorze Czorsztyńskim, jest Biedronka, także my tam pojedziemy na jakieś małe zakupy i stamtąd pojedziemy na Jezioro Czorsztyńskie, zapytać się na kemping, czy są miejsca, czy mają miejsca. A w pierwszej kolejności pojedziemy na kemping Wyskocz-na. Tam jest taka wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia kajaków, supów do pływania. No i też mają miejsca na kampery. Zobaczymy czy tam są miejsca. Bo jest to taki najbliżej właśnie jeziora położony kemping. Jest też tam jeszcze kilka innych, więc jeżeli tutaj nie będzie miejsca, to skoczymy sobie na tamte drugie, zapytamy. Jechaliśmy z głównej drogi właśnie tutaj w lewo i jesteśmy już nad jeziorem. Praktycznie tutaj jest wjazd na kemping Wyskocz-na. Tutaj zaraz pan do nas podejdzie i powie czy są miejsca, a idę zobaczę mniej więcej jak ten kemping wygląda. Tam dalej jest plaża, tu jest wypożyczalnia rowerów i desek. Nie dłużej, bo to są jakby takie dwie kaskady. Widzę, że tutaj z tej strony jest parę miejsc i tu na dole.
A tu chwilę musiałem przerwać, bo pan akurat chciał wyjeżdżać, a ja zostawiłem wjazd. No i tutaj jest druga część i plaża. Tak się prezentuje ten kemping. Zastanawiamy się, czy tutaj zostać. Czekam, aż w ogóle pan podejdzie, tak jak mówię. No nie wiem. Troszkę tak nas napchane wszyscy na kupie, że tak powiem brzydko. Jeszcze przejdę się tutaj. Tu jest jedno miejsce. I tu na końcu. Chyba. No i tutaj nie wiem, czy będzie też miejsce. O. Niestety na tym kempingu Wyskocz nie ma miejsc, tylko z rezerwacją. My nie mieliśmy żadnej rezerwacji, więc nie udało się nam tutaj zostać. Jedziemy na kemping Łęk zapytać, czy tam będą mieli miejsca. To jest 10 minut stąd, także niedaleko. No jest kemping Łęk. Wyjazd widzę ciężki z tego kempingu. Niestety ciężki. Trochę większy ten kemping, więc może tutaj być miejsce jakieś. Recepcja. Trzeba się zapytać, idę do recepcji. Przejechaliśmy przez cały kemping, tak strasznie dużo ludzi. Pani kazała wjechać po prostu gdziekolwiek i sobie zaparkować. Więc szukam jakiegoś miejsca, szukamy. Zobaczymy, gdzie to stanąć. Nawet żukiem ktoś przyjechał. Też jakiś kamper jedzie. No tak wygląda kemping Łęk. Po prostu wszędzie dużo ludzi, każdy staje gdzie tak naprawdę chce. I chyba trzeba będzie zawracać, bo nie wiem, gdzie to stanąć. No tutaj już nie zawrócisz. Wycofałem się z tamtego miejsca. Cofałem już jakiś czas. Ania poszła zobaczyć tutaj, tam dalej w tą uliczkę, w tą dróżkę, czy tam może będzie miejsce. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak to wygląda. Wszędzie nastawiane dużo aut, wszędzie przyczepy, kampery, namioty. Nie wiem, czy coś znajdziemy. Ania idzie tu z przodu, ja jadę. Szukam. Ale chyba coś czuję, że stąd wyjedziemy, bo naprawdę nie ma fajnego miejsca, żeby gdziekolwiek sensownie stanąć. A kemping jest to kemping położony w takim lesie, więc po prostu każdy sobie staje gdzie chce, każdy szuka trochę cienia. I no, a teraz się zbliża długi weekend, jest środa, jutro jest czwartek, dzień wolny i każdy wyjechał na długi weekend, a pogoda też sprzyja. Niestety nie zostaliśmy tam, za duży tłok, za duży ścisk, jedziemy dalej, szukać następny kemping tutaj wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego. Przyjechaliśmy na kemping Polana Sosny, zobaczymy, czy tutaj się uda wjechać. Tak wygląda wjazd z głównej drogi, jest duży znak, spokojnie wszystko widać. Zaraz zobaczymy. No może tutaj można
staje gdzie się chce. Nie wygląda na zbyt zatłoczony. Idziemy do recepcji. Ale tutaj jest jakiś chyba wyciąg z tyłu. Będziemy patrzeć. Przynajmniej nie jest tak na ściskane. Kupię wszystko. Dobra, restauracja i tam dalej jest recepcja. Idę zapytam. Idzie kierownik. I jak kierowniku? No zostajemy tutaj 115 zł z opłatą klimatyczną. Możemy stanąć tam gdzie chcemy lub tu. Także wziąłem, w razie czego można przedłużyć. 115. A, no to spoko. Bez prądu. Dwie osoby. No. Mamy numerek i mamy kartę wjazdową. Znaczy kartę do budynków, do toalet. No. Także przejedziemy się, poszukamy jakiegoś miejsca. Dobra. A jak nie to jedziemy. tu. Więc przejedziemy się. Tutaj jest właśnie restauracja też od razu na kempingu. Restauracja Dwór. Teraz zobaczymy. Przejedziemy dookoła. Tutaj są toalety. Można właśnie z tą kartą przejść. Prysznice. Teraz zobaczymy, gdzie my się tutaj ustawimy. Na kempingu nie ma żadnych rezerwacji, pani powiedziała, że nie prowadzą rezerwacji, po prostu każdy staje gdzie chce i przyjeżdża też bez rezerwacji, a tu można. Tak ustawiliśmy się. Byliśmy poprzednio troszeczkę w innym miejscu. Tutaj przy tym srebrnym wanie, ale postanowiliśmy przyjechać jednak tutaj. Może będzie troszeczkę spokojniej. Tam przy tamtym wanie był jakiś kot, który cały czas siedział pod spodem. No i nasz Tomi się bardzo denerwował. A my jesteśmy tuż przy jakichś starych wozach. Idziemy zobaczyć, co to jest. Takie cuda tutaj są. My stoimy tutaj. Jezioro Czorsztyńskie jest zaraz tam dalej. Tutaj jest zapora. Właśnie zamówiliśmy kwaśnicę tutaj z tej karczmy obok. 19 zł taka kwaśnica, zaraz zobaczymy. Takie, nie wiem, jakby octu dodawane. Kwaśna.
dużo kapusty, żeberko jakieś, ziemniaczków, no tam parę jest, nie za dużo, ale taka dosyć kwaśna. Myślę, że w Kościenku nad Dunajcem, którą jedliśmy ostatnio w tej restauracji, była trochę lepsza jednak. Jeszcze wyszedłem przejechać się po kempingu, pokazać Wam, jak on wygląda. Na samym wjeździe macie tutaj boisko do siatkówki, takiej plażowej z piaskiem. Tam jest taka wiata, no i tutaj wszędzie można się rozłożyć, jeżeli ktoś nie chce na kempingu lub już nie ma miejsca. Tutaj jest recepcja zaraz jak wjedziecie. I tak, tutaj jest parking, tam na wprost możecie wypożyczyć kajak. Tutaj jest po prostu alejka, gdzie na lewo i na prawo są takie wjazdy i tam też stoją kampery, przyczepy i namioty. Tutaj są wszystkie informacje na temat kempingu. A tak prezentują się ceny. Osoba dorosła 25 zł, dziecko 15, no i tak dalej. Przyczepa 38, kamper 43. My zapłaciliśmy za jedną dobę 115 zł. 2 osoby i pies. Tutaj znajdują się toalety i prysznice. Żeby skorzystać, to dostaniecie taką kartę i w sobie wchodzicie. A z tyłu budynku jest kuchnia. Takie zlewy na zewnątrz. I tak prezentuje się kuchnia. Zlewy. Tutaj jest lodówka. No to wejdziemy sobie. Po lewej są męskie, po prawej damskie. Od razu są prysznice. Karta zadziałała. No i tak się to prezentuje. Pisuary, toalety. Tutaj też umywalki. Prysznic rodzinny, taki dla niepełnosprawnych. No i kabiny prysznicowe. Jeden, drugi i trzeci. Spływy kajakowe, tak to wygląda, pontony, kajaki, wszystko na miejscu z kempingu. Właśnie w tej chwili jest prowadzony instruktaż dla użytkowników, którzy właśnie teraz będą wypływać. Stąd kajakami płyniecie do Szczawnicy, jest to około 19 km. Pan mówi, jak tutaj dokładnie wszystko wygląda, jak płynąć, no i później wracacie sobie takim autobusikiem. Instruktaż się właśnie zakończył, ludzie będą wsiadać już do kajaczków i do pontonów. Czyli można tutaj popłynąć sobie kajakiem, zabrać rower i później wrócić. Kosztuje to 105 zł. Sam spływ i bus 95, no i sam spływ 75. Tuż obok kempingu, jakbyście przyjechali zimą, to funkcjonuje również wyciąg narciarski. Z kempingu, jakbyście cofnęli się w stronę Niedzicy, macie fajne atrakcje dla dzieciaków. Tak, pierwszy park miniatur. Myślę, że naprawdę fajna sprawa, pójść, pooglądać jakby wzory, odbicia, miniatury różnych sławnych budynków. Dosyć duży ten park. No a tutaj park linowy i dużo atrakcji dla dzieciaków. Zjeżdżalnie, dmuchańce, jakieś gry, zabawy. No a tutaj dalej w górę idzie się, już są pamiątki. No i w tej chwili znajduję się na zaporze Czorsztyn-Niedzica. Tutaj jest właśnie ten zbiornik retencyjny, za którym tam jeszcze za tą drugą tamą jest kemping, a z tej strony jezioro czorsztyńskie. Na końcu zapory możecie pójść tam dalej, jest bacówka, są sery wędzone, 200 metrów tam w górkę można to sobie kupić.
Tutaj widzimy zamek Dunajec w Niedzicy, a tam dalej możemy zobaczyć zamek w Czorsztynie. No tak prezentują się ceny tutaj dla parku rozrywki oraz do parku miniatur. Tak mniej więcej wyglądają te atrakcje w tym parku miniatur. A ja wracam z powrotem na kemping do Ani. Teraz będzie prościej, bo z górki, także hulajnoga jeszcze się nawet naładuje. Słuchajcie, jest 19:36 i zobaczcie, ile ludzi się zjeżdża na kemping. Widać, że długi weekend się zbliża. Na kempingu Łęk po prostu już naprawdę tam było w dzień, już było przegięcie. Ja nie wiem, co teraz się musi tam dziać. A powiedz, co ci żona zrobiła na kolację? Kanapeczki z pomidorkiem, z ogórkiem, z czym? Z rzodkiewką. Z rzodkiewką. I z cebulką. Pycha. O, widać, że już za nami to się tam też rozkłada. No, jest. Robi się coraz bardziej tłocznie. A dodam, że my jesteśmy już poza kempingiem. Tutaj z przodu na tej polanie, przed wjazdem. A ustawiła się taka kolejka. Dzień dobry. My wstaliśmy, szybki spacerek z Tomim i będziemy stąd uciekali. Ale zobaczcie, ile wczoraj wieczorem ludzi przyjechało. Byliśmy praktycznie sami na tej polanie, a od rana już przyjeżdżają. Już wczoraj wieczorem się zaczęło, tak jak wam pokazywałem. Ale nawet jak poszliśmy spać około 21-22, no to później już jeszcze też dojechali ludzie. A serwis na kempingu Polana Sosny robi się na końcu tej drogi wjazdowej do kempingu. Tu jest taki włas, otwieramy, tu wylewamy szarą wodę z kampera, można też wylać toaletę. No i nalewamy wodę właśnie z pobliskiego tutaj słupka, który jest zaraz obok. I ruszamy. Kochani, my żegnamy się z kempingu pod Sosnami w Niedzicy i uderzamy gdzie? Do Zakopanego. Tak, miejmy nadzieję, że będą miejsca, bo zaczął się długi weekend. Jak widzieliście, tutaj bardzo dużo ludzi wczoraj dojechało. Tomi szaleje. Tomi wariuje. Także my uciekamy, zapraszamy na następny odcinek i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa. Cześć. Cześć.